Świetnie urządzone wnętrza to nie tylko kwestia samej mody i trendów, ale wypadkowa dobrego gustu, jakości materiałów, ciekawych dodatków, jak również umiejętności łączenia tego wszystkiego w całość. I jak to mawiała ikona stylu Coco Chanel, moda przemija, a styl pozostaje. I z takim samym powodzeniem stwierdzenie to można przełożyć oczywiście na grunt wnętrzarski, bo moda na niektóre rzeczy mija dosyć szybko. Zatem co nie jest już hitem, z czym bez żalu możemy się już pożegnać, jakie trendy i wnętrzarskie dodatki są obecnie passé, o tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapewne wiele z Was doskonale zdaje sobie sprawę z tego, przez jak długi okres szarość była niesamowicie popularnym kolorem we wnętrzach. Wszyscy widzieliśmy już wiele wnętrz urządzonych w tej kolorystyce, dlatego właśnie moje dzisiejsze zestawienie zacznę od tego koloru, który odchodzi już do lamusa. Obecnie szarość zastępowana jest cieplejszymi odcieniami, które przyczyniają się do tego, że wnętrze za ich sprawą staje się też bardziej przytulne. Ten rok to przecież ziemiste kolory, naturalne beże, brązy, odcienie karmelu czy odcienie taupe. To wnętrza ciepłe i przytulne, w których przyjemnie spędza się czas. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku jednym z kolorów 2021 był właśnie kolor szary. Chociaż tak naprawdę już wtedy widać było mocną tendencję do wybierania ciepłych barw i tak naprawdę odchodzenia od wnętrz, które są chłodne w odbiorze. Teraz szarość zdecydowanie traci na swojej popularności, ale wcale nie brałabym tego tak dosłownie. Szarości nadal będą widoczne we wnętrzach, jednak w zdecydowanie mniejszych proporcjach niż to było dotychczas. Czy to za sprawą pojedynczych dodatków, dywanów czy podłóg, zestawiane z różnymi odcieniami, np. beży. Przyznam Ci szczerze, że jest to moje ulubione połączenie. Osobiście nie przepadam ze wnętrzami, które w całości są urządzone w bardzo ciepłych barwach, tak samo jak i też z tymi, które posiadają wyłącznie szarość i biel. Lubię, kiedy wnętrze w pewnych punktach i elementach jednak jest przełamywane i dzięki temu też bardziej różnorodne. To trochę jak z jedzeniem cały czas bardzo słodkich rzeczy. W którymś momencie mamy ochotę już na coś innego, na przykład słonego czy kwaśnego. Zwróć też uwagę na sam marmur, który przecież od kilku lat nieustannie króluje we wnętrzach i to najczęściej właśnie w wersji szaro-białej. Czy to zatem znaczyłoby, że jest on niemodny, bo szarości są niemodne? Oczywiście, że nie. To samo dotyczy np. lastryko, które także występuje w szarej wersji i również od kilku lat jest bardzo popularne i nadal chętnie wybierane. Natomiast jeśli chodzi o typowo szare ściany, to są one elementem, który zdecydowanie nie będzie modny tego roku. Dlatego jeżeli stoisz przed wyborem konkretnego koloru i zastanawiasz się nad opcją szarości, a zależy Ci na modnym wnętrzu, to jednak radziłabym wybrać coś innego. Jak widać, szarości wcale tak zupełnie nie odejdą z wnętrzarskiego świata, chociaż zdecydowanie zmniejszy się ich ilość. Tego roku passé będą również lakierowane meble na wysoki połysk, które również mieliśmy okazję obserwować przez lata w różnych wnętrzach i różnych aranżacjach, zwłaszcza w kuchniach. Lakierowane fronty na wysoki połysk były synonimem niezwykle modnego wnętrza. Zatem jak sytuacja wygląda w chwili obecnej? Teraz stawiamy wyłącznie na wykończenia matowe lub półmatowe, które mocno wpisują się w obecne trendy i też nadają wnętrzu subtelności. Trzeba przyznać, że meble kuchenne z matowymi frontami wyglądają bardzo elegancko, lekko i też subtelnie, a w połączeniu z bardzo modnym drewnem czy też kamieniem całość staje się przepiękną przestrzenią, która robi wrażenie i przede wszystkim cieszy też nasze oczy. Ponadto zasadniczą różnicą pomiędzy klasycznymi frontami na wysoki połysk a półmatowymi jest też widoczność odcisków palców. W przypadku półmatowych frontów widać je zdecydowanie mniej niż na błyszczących powierzchniach, więc z praktycznego punktu widzenia to oczywiście duży plus. Tutaj jednak trzeba uważać na ich czyszczenie, bo zalecane jest mycie całości, a nie tylko fragmentu, gdyż w perspektywie czasu i też częstego ich mycia może dojść do wybłyszczenia się powierzchni. Obecnie na rynku dostępne są też takie materiały, które w znaczący sposób niwelują widoczność tych odcisków, więc jak widać technologia poszła też do przodu i jest oczywiście w czym wybierać. Ale chcąc mieć modne i fajne wnętrze, tego roku nie wybieramy już błyszczących frontów. Jeden z silniejszych trendów wnętrzarskich to tak zwane akcentowe ściany w wyrazistych, kontrastowych i mocnych kolorach. Taka ściana miała przykuwać nasz wzrok. Pod nią bardzo często ustawiana była na przykład komoda albo szafka RTV, na której oczywiście znajdował się duży telewizor, który w wielu domach
zajmował właśnie centralne miejsce w salonie. Akcentowa ściana często wyróżniała się nie tylko samą barwą, ale też i fakturą. Pokrywana była różnymi kolorami czy też wzorzystymi tapetami, podczas gdy cała reszta była neutralna, na przykład biała. Im bardziej ściana ta była kontrastowa, tym oczywiście bardziej rzucała się w oczy i wyróżniała też na tle całego pomieszczenia. Ale zgodnie z najnowszymi tendencjami odchodzimy już od tego typu rozwiązań. Nie oznacza to wcale, że kolorowe ściany kompletnie znikną z naszych domów. Wcale nie. Teraz natomiast kolory znajdą się na wszystkich ścianach pomieszczenia, a nie tylko na jednej z nich. Nie oznacza to również, że sam pomysł akcentowych ścian jest zły, ale chodzi głównie o to, by nie robić ich jedynie za pomocą innego, ciemnego czy odcinającego się od reszty koloru. Z powodzeniem można zrobić to na przykład za pomocą samej struktury na ścianie, subtelnej sztukaterii, kamienia, oświetlenia czy chociażby efektownych dodatków. Akcentowa ściana to nie tylko ciemna farba, która królowała we wnętrzach już w pierwszych latach 2000 roku. Obecnie mamy dostępnych tak naprawdę wiele różnych i ciekawych możliwości, łącznie z tym, że tak naprawdę w ogóle nie trzeba jej robić we wnętrzu. Wnętrze może być ujednolicone, wszystkie ściany mogą być takie same, w identycznym kolorze, bez znaczącego odcinania się czymkolwiek od reszty. To jest tylko kwestia wyboru. Czy biel jest ponadczasowa? Oczywiście. A czy całe białe wnętrza nadal będą modne w tym roku? No niestety nie. W tym punkcie znowu wracamy do kwestii proporcji we wnętrzu, które są bardzo ważne. A od kilku lat właśnie kontrast jest tym, co jest bardzo pożądane. I nie mam tu wcale na myśli tego, że nie powinno wybierać się białych elementów do swojego domu. Wręcz przeciwnie. Biel to tak naprawdę najbardziej ponadczasowy kolor ze wszystkich, bo pasuje dosłownie do każdego innego koloru i też do każdej stylistyki. Jest to kolor, który będzie modny zawsze, ale obecnie biel łączy się też z innymi kolorami, dzięki czemu przełamuje się jej surowość, powodując tym samym, że całość przestrzeni nie wydaje się taka płaska. Biel to świetna i uniwersalna baza wyjściowa, która daje ogromny szereg możliwości. Jednak w tym roku, tak samo jak w przypadku szarości, nie może być jej bardzo, bardzo dużo. Wnętrza, które od podłóg po same sufity są całkowicie białe, nie są już ani modne, ani też i pożądane. Samo zróżnicowanie wnętrza jedynie za pomocą tekstur czy różnych materiałów w białym kolorze jest jednak niewystarczające, by tego roku wnętrze nadal było modne. Dlatego jeżeli ma się już na przykład taką przestrzeń, można wprowadzić do niej na przykład dodatki w innych kolorach, które dodadzą jej przytulności. Świetnie sprawdzą się elementy drewniane, złoto, różne rośliny, kilka elementów na przykład w czerni, jak również i beże, które fantastycznie komponują się z bielą. To jest to połączenie, na które sama bym postawiła. Całkowicie białe wnętrza wielu osobom kojarzą się z zimnymi i też przesadnie sterylnymi przestrzeniami, które nie mają też nic wspólnego z przytulnością. Chociaż osobiście uważam, że o sterylności wnętrza zupełnie nie świadczy jej kolor. Jeżeli biel zestawiamy z beżem, od razu przełamujemy charakter danego pomieszczenia i we wnętrzu takim będziemy czuć się dużo przyjemniej. A może przychodzą Ci do głowy jeszcze inne trendy, które ostatnio mocno straciły na aktualności? Daj znać w komentarzu pod filmem. Widzimy się już za tydzień. Tymczasem życzę Wam cudownego weekendu. Do zobaczenia. Cześć!